To Włącz. zacznij. Zaczynaj. Halo, halo, która zaczyna? Ja zaczynam. Dzień dobry, cześć i czołem, tutaj Poli Palian. Dzisiaj nagrywam do Was z Budapesztu i łączę się z drugą połówką buszujących w towarzystwie, buszujących w duchowości Zuza Tehanu. Halo, 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 halo Zuza. Cześć, tu Zuza Tehanu. Jestem w Londynie, także jesteśmy w dwóch różnych krajach i mówimy do Was z dwóch różnych części Europy. W dwóch różnych czasoprzestrzeniach. U mnie Tak. jest godzina 2:22, ale fajnie. A Zuza, która godzina jest u Ciebie? U mnie jest 1:22. No, czyli Londyn, Palian teraz w Budapeszcie, bardzo mi jest fajnie tutaj. Nowe Airbnb, czyli jakiś taki, nie, to nie jest późny gierek, ale ichrzejsze jakaś Wygląda jak tutaj. PRL. No. Wybaczcie dziewczyny, to nie jest mój design. Wczoraj jak weszłam, to prawie płakałam, no ale co, jest retro, cieszmy się tym. Natomiast chciałam, żebyśmy zaczęły właśnie odnośnie tego, gdzie jesteśmy, dlatego że dzisiaj temat dla mnie bardzo ważny, granice. I jako podróżniczka, podróżująca w głąb siebie, ale i również podróżująca między krajami, w listopadzie zeszłego roku, czyli 2024, napisałam do Zuzy i napisałam do magazynu Silne i mówię, słuchajcie, bardzo potrzebuję wgłębić się w temat granic, dlatego że byłam w Tunezji, miałam taki fantastyczny strumień inspiracji i zaczęłam pisać notatki, oczywiście 1:30, więc pod kołdrą, żeby nie obudzić Aleksa i tak dalej, i tak dalej. No i w grudniu na święta w ogóle byłam w mieszkaniu Zuzy, dzięki za zaproszenie, a Zuza była w Polsce i miałyśmy nagrywać, ale mówię, kurczę, wiesz co, tyle się dzieje między rodziną, świętami i tak dalej, i tak dalej. Poza tym zadziało się tak dużo, że finały chyba fajnie. Dlatego, że granice, o których dzisiaj będziemy rozmawiać i wyznaczenie granic dotyczy przede wszystkim tego, jak radzimy sobie w życiu z energiami innych ludzi i swoimi. Jak reagujemy na to, że nasze granice są przekraczane. No i teraz odwrócimy trochę też tak zwaną monetę i jak reagujemy, jak to inne osoby wyznaczają granice z nami, bo to też jest bardzo ciekawe. Więc zaprosiłam Zuzę Tehanu, która wymyśliła nazwę Buszujące w duchowości i polecimy. Nagrywamy, słuchajcie, na spontanie. Chciałam oczywiście, moja wewnętrzna sabotażystka najpierw mi mówiła, w ogóle nie róbmy tego, a potem moja kontrola mówi, słuchaj Zuza, mam notatki, musimy zrobić to. A Zuza mówi, wiesz co, weź to nagrajmy. No więc halo, halo Zuza, oddaję Ci pole manewru. Powiedz, dostałaś ode mnie tę wiadomość, słyszysz granice, co się w Tobie dzieje i co przez te kilka tygodni się wydziało między granicami. Wiesz co, w ogóle jeszcze zacznę od tego, że zauważyłam, że jak my rozmawiamy, to nam tak naturalnie leci flow, że my naprawdę nie musimy nic przygotowywać. My naprawdę, przepraszam, my naprawdę mamy jakieś takie, właśnie nasza rozmowa bardzo jest taka naturalna, wiesz, i jakoś dla mnie to tak spływa z góry, co mam powiedzieć, więc ja się już w ogóle do tego nie przygotowuję. Nawet za dużo nie myślałam o tym temacie, bo wiem, że po prostu wyjdą te tematy, które mają wyjść i wyjdą te mądrości, które mają po prostu wyjść w tym momencie. Ale wiesz co, granice są dla mnie tematem już od bardzo wielu lat, dlatego że wynika to chyba z mojego wychowania i z tego, jaka byłam kiedyś. Ja kiedyś miałam bardzo, bardzo słabe granice. Bardzo, bardzo mocno pozwalałam innym przekraczać te granice. Nie odczuwałam w ogóle własnych granic w zasadzie. Nie wiedziałam, dlaczego tak się źle czuję i dlaczego tyle razy ludzie wręcz mnie poniewierają. I to często działo się na takim dosyć subtelnym poziomie. Nie tylko, ale często właśnie jest to takie trudne do uchwycenia, kiedy to jest w jakichś takich relacjach nawet przyjacielskich, w relacjach partnerskich, w pracy na przykład. Także to było dla mnie często niezrozumiałe, dlaczego niektóre rzeczy się dzieją, dlaczego czuję się źle, dlaczego czuję się jakbym była nie wiem, wydmuszka, tak wyżęta z energii na przykład przez niektórych ludzi, albo po prostu traktowana gorzej, jak ktoś gorszy. To też jest często moim zdaniem objaw właśnie słabych granic. I ten temat przewijał mi się bardzo długo, aż w końcu po prostu jako troszkę jakoś tak naokoło do niego podeszłam, bo nigdy nie pracowałam tak naprawdę nad samymi granicami, tylko pracowałam nad takim swoim wewnętrznym poczuciem siebie
mojego wnętrza, jakby takiej wewnętrznej, nie wiem, siły, ale autentyczności też na pewno i to pozwoliło mi te granice wzmocnić. Także to była praca jakby od wewnątrz, którym efektem której są teraz, wydaje mi się, dosyć mocne granice, chociaż cały czas spotykam się z wyzwaniami w życiu, tak? Że cały czas te granice są testowane przez właśnie różnych ludzi w różnych środowiskach, przez rodzinę, przez przyjaciół, to się często dzieje też w bliskich Tak, związkach, tak, tak. bardzo bliskich nawet, wręcz powiedziałam im bliższe, tym bardziej testują te granice, to obym na pewno mamy takie doświadczenia. I I tutaj przed właśnie nagraniem jest... powiedziałaś Mhm. praca. Tak, w Praca. pracy to jest non-stop, praca jest non-stop, ale jakby wydaje mi się, że w pracy to jeszcze tego oczekujemy, bo są nowi ludzie, bo mamy różne wyzwania, bo jest clash różnych jakby idei, natomiast często nie oczekujemy tego w związkach nawet miłosnych, tak, czy takich przyjacielskich, bardzo bliskich. Ja na przykład często byłam, no może jestem naiwna, ale często wyobrażałam sobie, że te granice właśnie tam, no będzie jakby większy szacunek i tak dalej, a gdzie tam to jest dopiero jadka, no nie? I tam właśnie to jest właśnie trudne też przy tym, że często te związki, no nie chcemy trzaskać drzwiami i wychodzić, tak? Nie chcemy tych związków kończyć, one chcemy, żeby trwały, żeby przyjaźń trwała, natomiast te granice gdzieś musimy ustalić, tak? I te granice czasem często mogą być przekraczane właśnie jak najlepszymi czasem intencjami wręcz, no nie? Ale jednak są przekraczane i te granice trzeba postawić i ja na tym, no, teraz zaczęłam, powiedziałabym, jeszcze na innym poziomie pracować. Także temat jest mi bardzo bliski, wręcz wydaje mi się, że ukształtował moją osobowość w ostatnich paru latach i jestem teraz naprawdę zupełnie inną osobą niż byłam na przykład 20 lat temu, jak gdzieś tam zaczynałam pracę nad sobą, czy jak byłam nastolatką, czy jak Czy zaczynałam jak być miałaś takie 10 bardziej... lat? Tak, to na pewno, ale nawet tak zaczynałam takie świadome bardziej życie, wiesz, już jako troszeczkę starsza osoba, powiedzmy starsza nastolatka, o tak, to na pewno to jest po prostu niebo, ziemia, gdzie jestem teraz, tak? I te Tak, tak, granice wręcz cały czas były testowane i przez to cały czas miałam szansę nad nimi pracować, więc to jest też taki aspekt tego. A mi No, a przyszły jak u dwie rzeczy. ciebie? No. A mi przyszły właśnie dwie rzeczy odnośnie tego, jak Ciebie słuchałam i dlatego, że Ty dalej jesteś w Londynie. W Londynie się poznałyśmy z Zuzą i Londyn to był mój dom, a jak się przekonałam w grudniu, dalej mam bardzo ciepłe relacje z tym miastem. I napisałam sobie Polki a granice, kobiety a granice, czyli na zasadzie takiej, czy wydaje Ci się z perspektywy czasu i emigracji i kumplowania się z dziewczynami anglojęzycznymi w Londynie, ale wracając do Polski, czy myślisz, że tak zadaję Tobie to pytanie i sobie również, czy myślisz, że Polki są, może my nie mamy tego w wychowaniu, może my nie wiemy, jak zaznaczyć granice. I właśnie to mi przychodzi jeszcze jedna rzecz do głowy, bo ja jak byłam mała, to pamiętam, że w ogóle nie było rozmów o granicach, ale było już zaczątki rozmowy o asertywności. I jak się przygotowywałam do tej rozmowy mentalnie, to się zastanawiałam, jaka jest różnica między asertywnością a granicą. I teraz mogę sobie spróbuję odpowiedzieć na to właśnie sama, że asertywność to jest umiejętność mówienia nie i to jest taka jakby pierwsza granica, a granice są, czyli masz taki jakby zbiór granic, a asertywność to jest jeden z podzbiorów. Ja tak sobie to ułatwiam, zrozumienie granic i asertywności. Niemniej jednak chyba pierwszy raz usłyszałam o asertywności właśnie tak jak ty mówisz, późna nastolatka, liceum, te sprawy. I raczej tutaj pamiętam rozmowę z moją mamą, która właśnie wspominała coś, że może nie umie, może to jest coś, czego chciałaby się nauczyć, być bardziej osobą asertywną, kobietą asertywną. I ja nie wiem, czy to polega na tym, że właśnie Londyn mnie tak mega otworzył, praktyka buddyzmu, wychowanie samodzielne dziecka i życie na emigracji, tworzenie swoich kolekcji, bycie artystką, aktywistką, że naprawdę nauczyłam, ale też bycie w towarzystwie silnych, konkretnych babek, które w większości były Brytyjkami albo anglojęzycznymi kobietami żyjącymi w Londynie. Wiesz, o co mi chodzi? Że nie wiem, tu właśnie dziewczyny, kobieta świadoma, kobietą spełnioną i wszystkie na fejsie i Insta, które nas słuchacie, powiedzcie mi, jak to jest właśnie w Polsce, bo
teraz jak słucham Zuzy i grzebię w swoich doświadczeniach, wydaje mi się, że wyznaczanie granic w Londynie było dla mnie łatwiejsze. Towarzystwo, community, społeczność miała więcej na to otwartości. Na zasadzie kim jesteś, skąd jesteś, jakie są twoje granice. Po czym wracam na przykład do Polski i mam wrażenie, że nie do końca jest to tak traktowane. Nie wiem, jak ty to odczuwasz. Wiesz co, zresztą od początku, właśnie od liceum, tam sam temat asertywności też się przewijał i to jest bardzo ciekawe, dlatego że wydaje mi się, że dużo się mówiło o asertywności. Znaczy ja pamiętam nie rozmowę na przykład w mojej rodzinie, ale raczej na przykład czytałam o tym gdzieś powiedzmy w Brawo, czy takich jakichś magazynach, tak? Które wtedy istniały dla nastolatek. Asertywność to był duży temat. Wydaje mi się, że wszystkie dziewczyny chciały być asertywne, ale dlaczego takie chciały być? Bo mało dziewczyn było asertywnych. Tak naprawdę nie była to cecha wcale częsta. Wydaje mi się, że większość w Polsce w tamtym czasie, wydaje mi się, że może teraz nowe pokolenie młodsze jest troszeczkę inne, na pewno już bardziej asertywne, bardziej pewne siebie. Natomiast w naszych czasach, jak my byliśmy w liceum, lata 90. jakieś tam, to było to, wszyscy byli jednak trochę zahukani i na pewno kobiety były bardziej dużo zahukane niż chłopcy w liceum, czy tam w szkole, czy nawet później. I ten temat asertywności się przewijał, bo po prostu dziewczyny nie miały asertywności. Mówienie nie było wtedy w ogóle, wtedy jeszcze nawet nie było takich tematów jak teraz. Teraz jest to bardzo jakoś szeroko dyskutowany temat. Teraz przesuwanie tych granic, jakby negocjowanie tych granic to jest bardzo szeroki temat. Wtedy po pierwsze wydaje mi się w takiej polskiej bezpośredniości w charakterze jest to po prostu takie coś, że mówimy bezpośrednio rzeczy prosto z mostu i to często wchodzi na granice innej osoby, takie emocjonalne, tak? Zresztą ja też sama byłam taka, szczerze mówiąc, że z jednej strony nie miałam granicy, a z drugiej strony jak czułam, że coś jest prawdą, to waliłam po prostu z mostu, nie miałam żadnych filtrów i bardzo źle to było odbierane. Także z jednej strony przekraczanie tych granic było źle odbierane, a z drugiej strony ludzie robili to notorycznie. I z trzeciej strony jeszcze jako kobiety nie za bardzo miałyśmy się przed tym bronić, nie za bardzo było jak powiedzieć na przykład, za dużo mi tam powiedziałeś, to jest to, co powiedziałeś, jest na przykład nieprzyjemne dla mnie, czy możesz nie mówić tego w ten sposób. Takich rzeczy, takich sformułowań w ogóle ja na przykład nie znałam jako nastolatka i tego w zasadzie nie używałam gdzieś, w moim środowisku się tego nie używało, ani w mojej rodzinie za bardzo, tak? Można było tylko jakby po wszystkim poczuć, no, że czujesz się źle na przykład z tym, jak ktoś ci coś tam powiedział, albo ktoś się jakoś zachował i nosisz to w sobie i dusisz to w sobie i to jest właśnie takie coś, jak nie ma się granic i człowiek wszystko wtedy zbiera i nie umie nawet wypowiedzieć tego do końca, co się tak Kumuluje, naprawdę... a potem chodzi taki Tak, balon i wystarczy jedna rzecz i potem jest no i wtedy, eksplozja. tak, wtedy się wybucha i nie było za bardzo dobrej komunikacji, nie było nazwania tego procesu. Ja na przykład nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, nie wiedziałam, dlaczego tak się czuję i dlaczego, no trochę tam się rozumiało, że na przykład ktoś jest nieprzyjemny, tak, ale to były już takie ekstremalne sytuacje, że ktoś jest na przykład niegrzeczny bardzo, czy coś, tak, ale były sytuacje takie po prostu w relacjach, kiedy ktoś coś po prostu za dużo zrobił i nie umiało się powiedzieć, no to już jest, przekraczasz, wiesz, jesteś w mojej przestrzeni, na przykład takie zwroty poznałam dopiero dosłownie parę lat temu, nie, więc to był gruby temat wtedy już, bo cała asertywność wydaje mi się była jakimś takim narzędziem właśnie, żeby mówić nie i żeby mówić przestań i żeby mówić za dużo i tak dalej. Z drugiej strony wszyscy się tego jakby uczyli i nikt tak do końca nie wiedział, jak to działa, jak się tego nauczyć, tak? Dlatego, że ja cały czas uważam, że to wszystko wychodzi z wnętrza, że to jest jakby jak w naszym wnętrzu nie jesteśmy oparci na sobie i nie czujemy, że możemy, że mamy to połączenie z własną autentycznością i z własną siłą, to nie możemy powiedzieć nie komuś, tak? Bo wszyscy wtedy wydają się silniejsi od nas i wchodzą na naszą przestrzeń i potrafią nam bardzo zabrać energię i bardzo nas stłamsić, tak? I także wydaje mi się, że kobiety jednak w tamtych czasach i pewnie jeszcze długo to będzie trwało, zanim wyjdą z takiego stłamszenia w Polsce. I potem jak ja wyjechałam, również poczułam takie coś, jak ty mówisz, że
Za granicą jakby ludzie, wydaje mi się, że może dlatego, że było dużo różnych narodowości, dużo migrantów, na pewno Brytyjczycy mają dużo mocniejsze granice, dużo mniej sobie pozwalają, a jednocześnie są wtedy łagodniejsi do innych i ta cała taka uprzejmość Brytyjczyków to też jest tak naprawdę szanowanie granic. Moim zdaniem na przykład mi to bardzo odpowiadało, szczególnie jak przyjechałam i zauważyłam, że nie trzeba walić tak po ludziach, co tam, wiesz, negatywnego się od razu dzieje, nie musisz tego od razu komuś mówić, tylko można to powiedzieć bardzo uprzejmie, miło, albo w ogóle przemilczeć czasami. Oczywiście ma to drugą stronę, że nic się wtedy już nie mówi, tak? To też to jest taka z kolei negatywna strona tej uprzejmości, ale jak wyjechałam z tej Polski, gdzie wszyscy sobie walili po tych granicach, że tak powiem, bez żadnego szacunku, to tutaj ta uprzejmość, a z drugiej strony silne granice, bardzo mi to odpowiadało i mnie to naprawdę bardzo dużo nauczyło, tak? I tak jak mówisz, ja to po prostu jakby trochę przekopiowałam do mojego systemu i stwierdziłam, że to jest super, tak? No. Fajnie, fajnie. Ja czuję, że jak wyjeżdżałam z Londynu, czyli 2019-2020, to pamiętam do tej pory, że miałam takie poczucie, że właśnie czuję, że mam knebel, że ta angielska korekta, zachowanie spowodowała, że już nie wiedziałam, co mi było wolno. Więc taka samocenzura wdała mi się trochę za bardzo i czułam, że ona też nie jest moja. Też jest w jakiś sposób narzucona. Chciałam być grzeczna, za przeproszeniem, chciałam być miła, a czasami po prostu nie warto jest. Ostatnio oglądałam jakąś rolkę i tam było powiedziane wprost, i to chyba nawet facet powiedział, co facetów rzadko słucham i oglądam, ale jednak czasami wychodzi im coś, i tam facet powiedział, że kobieta jak jest miła, to faceci to biorą gęsto jako flirt albo zaproszenie do czegoś, czego nie mamy na myśli. I tutaj wchodzę w trochę niebezpieczny temat, ale jak mówisz, jedziemy, to jedziemy, coś takiego do mnie przyszło. Ale to, na czym chciałabym się teraz skoncentrować, to, i by the way, do czego chciałabym zaprosić dziewczyny, które interesuje ten temat wyznaczenia granic, jak je wyznaczać i jak o nie dbać, jak je szanować. By the way, to nie jest porada psychologiczna, to są dwie kumpele rozmawiające o tym, co im się w życiu dzieje i jak sobie z tym radzą. Niemniej jednak odnośnie bycia grzeczną dziewczynką, bo nie wiem jak wy, ale ja na pewno byłam tak wychowana i czasami mnie to wkurza. I ta 40-paroletnia kobieta, która teraz siedzi przed tym ekranem i zastanawiam się, kto tu siedzi w ogóle, co to za stara baba, poczekaj, w tą stronę te włosy. Natomiast ona ma dosyć tej grzecznej dziewczynki. I nie wiem, jak to dla was wygląda, bo te, które mnie tam śledzą na mediach społecznościowych, a zwłaszcza na tych aktywistycznych, to pewnie wiecie, że potrafię tam krzyczeć i powiedzieć to, co nam się należy. Natomiast jeżeli chodzi o życie codzienne, tak jak właśnie Zuza wspomniałaś, w relacjach rodzinnych czy tych miłosnych, to jest bardzo interesujące, dlatego że w gruncie rzeczy jestem taki jeż na zewnątrz, a w środku po prostu miękka klucha. I bardzo często zauważam, że po angielsku to się mówi people pleaser. I ja słuchałam tych wideo, co oni tam mówią o tych people pleaser, ja? Potem się okazuje, że nie. W gruncie rzeczy dużo rzeczy w swoim życiu i w przeszłości, i teraz robię, bo wydaje mi się, albo słucham, że ludzie, którzy są w moim życiu, tego ode mnie wymagają, albo tego by chcieli. No ale na przykład, Zuza, powiem ci, że ostatnio wspominałam sobie kolekcję, którą obiecałam sobie, że uszyję w 2010 roku w Londynie. No i przypomniało mi się, dlaczego jej nie uszyłam. Był związek, była relacja. W tej relacji osobie, z którą byłam, zabrakło wiary w moje umiejętności. Była kwestia pieniędzy, bo kolekcje wymagają dużo czasu, w związku z tym dużo pieniędzy. Bo hasło musisz iść do pracy. Wiesz, tak sobie myślę teraz z perspektywy czasu o tym, nie? I mówię, kurde, zrobiłam tyle rzeczy przed, a potem chciałam być właśnie dobrą partnerką. No i pozwoliłam sobie w imię związku, jak to się w Polsce, w mojej rodzinie na przykład mówiło, w imię świętego spokoju, postanowiłam iść czyjąś drogą. No i teraz 42-letnia Poli, która patrzy na to wszystko właśnie i tą kolekcję, która teraz by miała ile? 14-15 lat.
Ale powiem Ci, dlaczego to boli. Dlatego, że obejrzałam te designy, te skecze, rysunki i one są dobre. Nawet jeżeli ja tak mówię, podobają mi się. Jak na rzeczy, które ja stworzyłam, widzę w nich potencjał. Więc to mi tylko pokazuje, że wyznaczanie granic wtedy nie było na pewno dla mnie bardzo łatwe. I jeżeli chodzi o reakcję, wtedy pamiętam, że był płacz, bo wiedziałam, że mi na czymś bardzo zależy, a nie umiałam tego wypowiedzieć. I nie płacz robię z siebie ofiarę, żeby to było jasne, bo ja najczęściej płaczę, jak się we mnie kumuluje za dużo emocji i czuję, że już tyle wytłumaczyłam, już powiedziałam Ci A i powiedziałam Ci B i już po prostu brakuje mi argumentów, a Ty dalej mnie nie rozumiesz i dalej mi mówisz, co sądzisz na ten temat. No i teraz przenośmy się do tu i teraz, 2025. W kwietniu będzie 5 lat, jak jestem z tą cudowną osobą tam za ścianą. I myślę, że te wspomnienia właśnie bardzo mi pomagają i wzmacniają mnie w tym, żeby pamiętać, co jest dla mnie ważne. Zuza i dziewczyny, wiecie albo nie wiecie, codziennie pracuję nad biografiami kobiet. Tworząc mój profil Sztuka Kobiet, Kobiety w Sztuce i anglojęzyczne Art by Women, Women in Arts, codziennie sprawdzam, jak artystki, kobiety kreatywne żyły. Najczęściej zaglądam w Wikipedię, oglądam zdjęcia. No i nie będę ściemniać. Zastanawiam się, co będzie napisane po mnie. I jestem przekonana, że ta granica, jestem przekonana, że ta kolekcja byłaby co najmniej wisienką na torcie. Dlatego takie przesłanie, które mam dla siebie i dla dziewczyn, które tego słuchają, to żeby realizować siebie i żeby postawić na swoje granice i nie bać się być niegrzecznymi dziewczynkami, bo będzie masa ludzi, bliskich i dalekich, które wam powiedzą, że jesteś niegrzeczna, niemiła, wręcz chamska. To jest bardzo ciekawe. Może to polega na tym, że nie wiem, jak wyznaczać granice w taki elokwentny, delikatny, kobiecy sposób. Ale ja muszę? Czy ja zawsze muszę być taka grzeczna i uczesana i tak dalej? Zuza, a co jeżeli ktoś mi nadepnął tak napięte, a może po prostu mi się już przelało, bo 42, prawie 43 lata próbuję żyć tak, jak mi społeczeństwo powiedziało, rodzice próbowali mnie wychować i tak dalej, tak jak sobie sama wymyśliłam, że mam być, ale dalej nie jestem tu, gdzie chciałabym być. Nie jestem. Więc ten rok i ta rozmowa i ten artykuł, który chcę napisać, to jest dla mnie mocna granica samej do siebie, właściwie taki plan, taki cel, żeby postawić jeszcze bardziej na siebie i żeby jeszcze bardziej postawić na moją sztukę. Bo dla mnie sztuka to jest samowyrażanie. I no nie wiem, jeżeli okaże się, i tutaj chcę wskoczyć do następny gruby temat, o którym myślałam, to jest to, że często, gęsto z mojego już doświadczenia wyznaczania granic, najprostsze zdanie przychodzi mi do głowy, że pozbywam się ludzi z mojego życia, ale to nie do końca tak jest. Bo to nie jest tak, że ja obcinam tą osobę tu i teraz. Ja sprawdzam moje granice, daję tej osobie kilka szans, kilkanaście, czasami lata, czasami miesiące, a potem zostaję sama. I z mojego doświadczenia życiowego i właśnie wyznaczania granic nieraz weszłam w takie uczucie straty, a nawet poszłabym głębiej w to żałoby. Żałoby za relacją, żałoby za osobą, żałoby za tym fajnym, co się działo. Oczywiście często gęsto ta osoba dalej sobie gdzieś tam funkcjonuje w przestrzeni i tak dalej, więc może się zdarzyć, że zobaczę ją albo to, co robi na internecie i mam ochotę wskoczyć z powrotem, a jednak ja się powstrzymuję. Dlatego, że życie mnie nauczyło, że jak osoba przekroczyła moje granice, zraniła mnie, złamała mi serce, wykorzystała mnie czasowo, finansowo, bo tutaj może być też w zależności projektów, pracy i tak dalej, ja jednak staram się nie wracać do tego.
Natomiast część, którą chciałabym zgłębić z tobą i z dziewczynami, to właśnie co się dzieje i jak sobie radzić z tym uczuciem straty po granicy. Czyli dajmy na to, coś nie wyszło, albo my przekroczyłyśmy czyjeś granice i ktoś nam powiedział sorry, dzięki, ale wolę żyć bez ciebie, albo w drugą stronę my postanowiłyśmy z tą osobą nie pracuję, zrywam z tą osobą, albo, jak mi się to niestety zdarzyło, odnośnie przyjaźni też żeńsko-żeńskich, mówię słuchaj, było fajnie, ale nie wajbujemy już. Czyli strata po granicach. Wiesz co, ja może zacznę od tego w ogóle, co to są dla mnie granice, dlatego że to też jest taki trochę temat, wydaje mi się, że to nie jest klarowne, co ta granica, czym ta granica w zasadzie jest. Nie było to dla mnie klarowne bardzo długo i teraz się dużo o tym mówi, natomiast ja tego nie rozumiałam dosyć długo, co to właściwie znaczy. I teraz rozumiem to tak, że to jest, że jest pewna przestrzeń wokół mnie, tak, która jest moja autentyczność i jest taka przestrzeń, którą ja jak wytwarzam, powiedzmy emocjonalnie, mentalnie również, no oczywiście fizycznie też, tak, i granice fizyczne to są nie tylko granice naszego ciała, ale na przykład jest to przestrzeń wokół naszego ciała, którą ktoś może przekroczyć, jak na przykład za blisko do nas podejdzie, tak? I to też jest często, może być bardzo takie, może ktoś nas prowokować, może to robić nieświadomie, może to robić dlatego, że nie wyczuwa granic drugiej osoby. Znam takie osoby, które na przykład podejdą znam takiego faceta, który podchodzi do kobiet i od razu chce je przytulać. I w sumie nie ma tam żadnych złych intencji, to nie jest może seksualne, ale jest to przekroczenie granic, dlatego że te kobiety często nie znają tego faceta albo nie chcą się z nim przytulać i on tego nie sprawdzi. Nie ma momentu zatrzymania i sprawdzenia, czy chcesz takiego bliskiego kontaktu i tak dalej. Więc granice są przede wszystkim też fizyczne dla mnie, a przekraczanie granic fizycznych bardzo dużo mówi w ogóle o przekraczaniu granicy na innych poziomach tej osoby, tak? I teraz ja zaczęłam tak fizycznie myśleć, ale to też wszystko się przenosi właśnie na stronę emocjonalną i mentalną i w relacjach w szczególności, więc jest tam gdzieś moja autentyczność. I teraz jak te osoby wchodzą, jakby przekraczają moją autentyczność, powiedzmy, czyli robią coś, z czym ja czuję się niekomfortowo. I teraz gdzie jest też powiedzmy moja granica, a gdzie jest powiedzmy moja strefa komfortu też, tak? Dlatego, że na przykład ja mogę powiedzmy nie zgadzać się, czy nie pozwalać ludziom robić pewnych rzeczy i może być tak, że no nie wiem, na przykład moja strefa komfortu jest jakaś bardzo szeroka i nie lubię, na przykład bardzo nie lubię pewnych rzeczy. I teraz ludzie mogą tego nie rozumieć, albo nawet nie chcieć rozumieć, albo uważać, że na przykład to jest głupie, że na przykład ja nie lubię, jak ktoś podchodzi i powiedzmy mnie tam dotknie, nawet tak mnie klepnie, tak? Ale w momencie, kiedy na przykład, i to jest zawsze od razu kwestia komunikacji, tak? Bo mówiliśmy o tym, że grzeczne dziewczynki, że musimy być grzecznymi dziewczynkami, więc tak dużo kobiet jest wychowywanych, na pewno tak w Polsce byłyśmy wychowywane i teraz jest taka sytuacja, że jeśli ktoś przekroczy te moje granice, nawet jeśli to będzie wujek, wiesz, który podejdzie i tam cię wycałuje, czego ty nie chcesz na przykład, bo ci się to nie podoba, to jako grzeczne dziewczynki jesteśmy uczone, żeby kiwnąć głową i powiedzieć dziękuję, tak, za to. Natomiast to już było przekroczenie naszej granicy. To w ogóle zaczyna się oczywiście od wczesnego dzieciństwa, od momentu, kiedy małe dzieci są już uczone, że idź pocałuj ciocię czy wujka, tak, kiedy dzieci mają Ale swoje... właśnie, sorry Zuza, Mhm. super i myślę, że jak młode mamy nas słuchają teraz, to pewnie one widzą, bo ja to też zauważyłam, że teraz wychodzą wideo, że jest właśnie bardzo dużo przyzwolenia na to, że nie zmuszaj dziecka.
Czyli na pewno jest, coś się zmienia na lepsze. Tak, Mhm. ja też to widzę i bardzo w ogóle to cenię i widzę właśnie bardzo często mamy. I to też widzę tutaj na zachodzie bardzo, że mama się pyta, czy chcesz po prostu, czy chcesz do tego wujka podejść, czy chcesz. I czasem dziecko wyciągnie rączki, nawet jak jeszcze nie mówi, a czasami nie. I dzieci wydaje mi się w ogóle mają naturalnie te granice takie, że na przykład się skulą, albo się odsuną, albo nie będą nawet rozmawiać, albo nie będą odpowiadać. Na przykład jesteśmy Mhm. często też, wydaje mi się, jako dorosłe osoby w pewnym sensie zmuszone na przykład do prowadzenia konwersacji, tak? Dlatego, że to jest właśnie bycie grzecznym i bycie uprzejmym i tak tutaj w Anglii jest bardzo dużo nacisk na pewien właśnie komfort drugiej strony, czyli my musimy pewien kompromis, jakby swoją autentyczność, tak? Wrzucić i prowadzić pewnego, powiedzmy, rodzaju konwersacji, nawet jeśli to są konwersacje takie banalne, jakieś tam. I teraz dzieci często tego na przykład nie robią nawet. Mówisz coś do dziecka, a dziecko ci nie odpowie. No i teraz tak, uczymy dziecko, że musi odpowiadać, czy tak jak my byliśmy nauczeni, musimy podpowiedzieć, bo ciocia, bo trzeba być grzecznym dla cioci, szacunek dla dorosłych, tak dalej. A teraz jako dorosłe Oh osoby, my God, przecież właśnie dokładnie to mówisz teraz. tak, Czyli jeżeli zmusimy dziecko, żeby robiło coś przeciwko sobie, to nie dość, że łamiemy ich granice, to jeszcze uczymy ich, że ich granice nie mają znaczenia. no Bo właśnie o to dziecko chodzi. czuje, naturalnie mówi Mhm. nie chcę, a jest Ale teraz patrz, jak się patrzy na takie dzieci, które się mm. odsuwają. Teraz się od razu się mówi tak, że dziecko jest niegrzeczne i że dziecko jest trudne, że jest jakieś niemiłe, tak? I te wszystkie epitety, to na przykład do mnie, to cały czas były przelepiane, jak była mała, bo ja Ale na to przykład... wszystko wychodzi z Mhm. ego dorosłej osoby, Tak, która nie jest w stanie znieść tego, że dziecko albo ma zły dzień, albo jest zmęczone, albo po prostu nie chce tej relacji. Branie osobiste czegoś, po prostu po angielsku mówi się consent, świadoma zgoda. tak, Tu nie ma zgody. tak, I to jest też, jak my przyjmujemy granice innych ludzi, w tym momencie tak. dzieci. Tak, to jest Super. dosłownie, to jest wiesz, jakby, to jest jakby druga strona medalu. To na Mhm. przykład osoby, które są niezadowolone, na przykład widzą dziecko, które mówi nie, prawdopodobnie same mają problem z granicami, bo to zawsze jest, wiesz, jakby dwie strony, więc jeśli ktoś się Mhm. wkurza na przykład, że jesteś niegrzeczny, to ta osoba sama nie będzie umiała powiedzieć nie do takiej samej osoby, która będzie ich granice przekraczać, tak? Mhm. Więc uczy tego samego dziecko. No jest to jakiś tam mechanizm przetrwania, tak? Zawsze to tam jest, czemuś to służy. No i potem dorastamy i robimy cały czas to samo. I potem kobiety, które, no nie wiem, w barze są zaczepiane od drinka, nie potrafią powiedzieć nie dziękuję, nie interesuje mnie rozmowa z tobą, tylko będą właśnie Mhm. kluczyć i będą mówić, że mam chłopaka albo coś tam, albo muszę iść wyjść do toalety. I jasne, że A to... głupi faceci, którzy czytają internet, gdzie nie znaczy tak, albo jak ona się śmieje i tak dalej. Wiesz co, chcę to dodać, bo bardzo Ci dziękuję, że mi to przypomniałaś. Ja mam taki trigger, jak jestem w towarzystwie i słyszę, jak facet napieprza, wiesz, taki typ monologów, który jest jako, i po to jest w ogóle rodzynek wśród kobiet i one mają go słuchać. Tak, I widzisz, że kobiety są niekomfortowe i żadna nic nie powie, tylko wychodzi takie hi, hi, hi. I wiesz, że ostatnio mi się coś takiego stało i wiedziałam, że to hi, 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 to ja nie, I'm not finding him funny. On nie był dla mnie zabawny. Ja po prostu czułam taką niezgodę z tym, że on w ogóle, za przeproszeniem, pieprzy mi o takich rzeczach i to była dla mnie taka nauka, że czuję takie współczucie do kobiet, ale sama do siebie również, kiedy jestem w sytuacji, kiedy czuję się tak niekomfortowo, że nie umiem jeszcze przerwać rozmowy, ale przygotujcie się, bo jak będziecie w moim towarzystwie, to uczę się tego, żeby po prostu rozglądnąć się i powiedzieć: nie czuję się tutaj dobrze, nie bierzcie tego osobiście, ale ja spadam. Na razie. Do mhm. zobaczenia w innej przestrzeni, w innej sytuacji. Chciałabym, żebyśmy znormalizowały takie zachowanie, że w momencie, kiedy czujemy się niekomfortowo, albo właśnie jesteśmy w towarzystwie, a ktoś po prostu wstaje, wychodzi bez sceny, bez niczego, po prostu ma ochotę być gdzie indziej. Mhm. I wiesz, co Więc jest dziękuję też Ci za to. Jest to ciekawe, bo im bardziej, wydaje mi się, stawiamy własne granice i umiemy powiedzieć nie,
tym większe, zauważyłam, mamy przyzwolenie dla innych ludzi, żeby robili to samo. To naprawdę tak działa, że w tym momencie, jak moja koleżanka jest na imprezie, nawet mojej urodzinowej, i powie mi, wiesz co, idę, bo źle się czuję, mam dosyć, tak? Ja jestem w stanie to totalnie zrozumieć. A jeszcze 20 lat temu wydaje mi się, że poczułabym się, no może nie urażona, ale czułabym się zraniona, wiesz, że do mnie przyszła i tak dalej, i powinna zostać i tak dalej. Więc jakby, wiesz, mam dużo większe przyzwolenie na to, mam dużo większą przestrzeń, żeby dać ludziom. Ale to się zaczęło wtedy, kiedy ja zaczęłam tą przestrzeń dawać sobie najpierw. I właśnie i to jest trudne, dlatego że jak stawiamy granice, no to jest przede wszystkim pierwszą rzecz, którą musimy zaakceptować, to jest to, że my się poczujemy niekomfortowo i inni się poczują niekomfortowo. Co więcej, będziemy tym dziwolągiem na imprezie, tak, który mówi nie, albo na przykład będziemy wywoływać złość u innych ludzi. To jest najczęstsza reakcja, w ogóle szczególnie w bliskich relacjach, jak stawiamy granice i na przykład zawsze mówiłyśmy tak w jakichś sytuacjach, a dzisiaj mówimy nie. I ta osoba nagle, ale jak to? Ale przecież, ale ten. I to często jest w ogóle A nieświadome. zmieniłaś się, nie jesteś już Tak, taka jak kiedyś. Co się z tak. tobą stało? Jakby oczekiwałam czegoś, ale wiesz, ludzie tego nawet nie są w stanie sobie uświadomić, że tak jest. Po Ale prostu jestem ludzie. przekonana, No, że to jest właśnie to, o czym powiedziałaś, dokładnie to o dzieciach, że to są tak. osoby, które nie umieją same wyznaczyć granice, więc dla nich to też może być lekcja świadomości. O, mogę powiedzieć nie. Mogę, oczywiście, jeżeli są otwarte na to, nie nauczymy Mhm. pewnych osób, w ogóle nie jesteśmy chyba w stanie nauczyć nikogo, ale wydaje mi się, że jeżeli osoba jest na to gotowa i chce właśnie szanować siebie, domyślam się, że w ogóle fajnie, że powiedziałaś o tej definicji granicy. Dla mnie definicja granicy jest bardzo prosta. Tutaj przypomina mi się to, co chyba usłyszałam od Brené Brown. Granica to jest, czego wolno, a czego nie wolno. Co ja czuję, że mi wolno, czego mi nie wolno, co ja chcę, żeby ludzie wobec mnie robili, albo czego nie robili. Mhm. I może te osoby, o których ja teraz myślę, cioci, wujki, babcie i tak dalej, koleżanki z pracy, nie do końca nawet by używały wyrażenia granica, tak? Tylko właśnie ten taki dyskomfort, taki, o, coś tutaj nie zagrało, coś tutaj jest niefajne. I jeżeli czujemy, że nie chcemy tej osoby mieć z nią kontaktu, na przykład dostajemy wiadomość, powiadomienie, nie chcemy odebrać, to znaczy, że najprawdopodobniej coś się zadziało, nasze granice zostały przekroczone i fajnie by było na to spojrzeć. To jest dla mnie taka lekcja. Więc wydaje mi się, wracając do tego właśnie, co mnie tutaj zmobilizowało, Zuza, jak powiedziałaś o tych dzieciach i o tych osobach dorosłych i ja powiedziałam, że one to biorą za bardzo osobiście, patrz jakie to jest piękne wejście do tego, żeby wejść i powiedzieć, kurczę, ja też chcę zaznaczyć swoje granice. Bo to jest właściwie takie nasze wewnętrzne dziecko mówi, to ja mogę powiedzieć nie, to ja mogę powiedzieć co chcę. Ja bym chciała, żeby Polki, żeby kobiety, żeby dziewczyny, które nas słuchają, żeby poczuły się komfortowo w tym dyskomforcie. Tak. I to jest niełatwe, mi się wydaje, szczególnie na początku stawianie granic wydaje się w ogóle jakieś niemożliwe, tak? Bo jesteśmy w pewnym systemie już i łatwiej jest może postawić się w nowym towarzystwie, ale jak zawsze robiłyśmy tak samo i wszyscy inni są przyzwyczajeni, no to stawianie granic jest bardzo trudne. Dlatego, jak mówię, zawsze wychodzę od wnętrza i na przykład, dlatego wspominam o autentyczności, bo ja zaczęłam pracę od granic, nad granicami od tego, żeby się zastanowić, jak ja się czuję w tej sytuacji, tak? Nie to, kto mi przekracza i gdzie są te granice na zewnątrz mnie, ale jak ja się z tym czuję. Jak ktoś mi na przykład wchodzi z butami do mojego wnętrza, powiedzmy, wykorzysta mnie, użyje sobie i sobie pójdzie, tak? I teraz ja mogę myśleć cały czas o tej osobie, która mi tam coś zrobiła, przekroczyła moje granice, ale tak naprawdę jak ja się z tym czuję. I tutaj teraz zaczynamy właśnie mówić o autentyczności, czyli jak ja się poczułam, co mi zostało zrobione, co mi zostało odebrane, gdzie ja jestem, gdzie ja się stawiam na przykład w stosunku do tej drugiej osoby, czy ja jestem jakoś niżej, dlaczego ja pozwalam na takie rzeczy, dlaczego pozwalam na przekroczenie mojej granicy, tak? I w tym momencie, jak zaczynam się zastanawiać, dlaczego pozwalam na to cały czas, to pojawia się złość, pojawia się gniew, o tak bym powiedziała. I to nie jest złe uczucie. Gniew właśnie nam bardzo wyraźnie mówi o tym, że nasze granice zostały przekroczone i czego Polki często nie mają, to jest połączenia z własnym gniewem. Jak zaczynamy łączyć się z gniewem, gniew ma automatyczną reakcję. Jak podchodzisz za blisko, to mówisz wypad, tak?
proszę odejść, tak? Nie ma, po prostu odsunąć się. I to jest naturalny impuls, który został często zduszony, tak? Właśnie u tych malutkich dzieci, którym się cały czas tu kładzie do głowy, że trzeba być grzecznym. Jak jesteś grzeczny, no to nie możesz się gniewać, bo jak się gniewasz, się złościsz, zaczynasz krzyczeć, to jesteś niegrzeczny, więc po prostu ta cecha i to zachowanie zostało totalnie wyeliminowane po prostu wiesz, z kobiet, no nie? Szczególnie z kobiet w Polsce, szczególnie w tych czasach, ale wydaje mi się, że cały czas nad tym pracujemy, cały czas są tego konsekwencje. Więc ja zaczęłam się łączyć z własnym gniewem i mówić, kurde, stop i koniec. W tym momencie, wiesz, moja granica gdzieś tam z wnętrza zaczęła się wysuwać na zewnątrz, mnie stanęła przed oczami. I mówię, dotąd możesz dojść, a dalej ci nie pozwolę. Więc jak zaczęłam się skupiać na tym właśnie, co jest dla mnie autentyczne, to jest też bardzo ważna praca nad granicami dla mnie była, co jest dla mnie autentyczne, co mi się nie podoba, bo tak naprawdę, wiesz co, ja nie wiedziałam. Ja miałam sobie granice, bo ja nie wiedziałam, co mi się podoba, co nie. Ja nie wiedziałam, co jest przekroczenie mojej granicy. To takie hi, o którym mówiłaś, to jest właśnie motyw taki, że my nie wiemy, gdzie ta granica do końca nasza jest. Że ktoś nam gdzieś powiedział, że to jest okej, że ten facet tak gada do nas i powinien się przytakiwać. Gdzieś wewnątrz nam coś mówi, że niekomfortowo się z tym czujemy, ale to jest jakiś taki, wiesz, jakaś taka przestrzeń, która jest nieklarowna i nie wiemy już do końca, kurczę, gdzie jesteśmy i jak my się z tym czujemy. I dlatego trzeba się bardzo mocno połączyć z własną autentycznością, z własnymi uczuciami, które z nas wychowują, które w nas wywołują zachowania innych ludzi, żeby sobie w ogóle zdać sprawę, że nasze granice są przekraczane, bo to jest chyba przede wszystkim najważniejsza rzecz w tym wszystkim, żeby mieć świadomość, że nasza granica jest przekroczana, bo my często nie mamy tej świadomości. Dopiero po czasie wychodzisz z imprezy i czujesz, dlaczego ja się tak jakoś niekomfortowo, źle czuję, jestem kurczę tak zmęczona, że tylko mogę iść spać na 2 tygodnie teraz, nie? My nie zdajemy sobie sprawy, że przez całą imprezę ludzie nam gadali, nikt nas na przykład nie było wymiany, czyli na przykład ludzie gadają, tak mówisz, strasznie dużo o sobie, nie pytają, co u ciebie, więc nie ma wymiany, nie ma konwersacji, tylko jest monolog, robi to 10 osób, i ty nie jesteś w stanie powiedzieć stop, przestańcie, albo nie jesteś w stanie swojej prawdy przedstawić i jakby zainicjować tej wymiany, tylko po prostu robisz się już wydmuszką, wydmuchaną totalnie i jesteś totalnie wmęczona po takiej imprezie. I to jest totalne przekroczenie granic, które w tym momencie, które się dzieją, w którym to się dzieje, też nie umiemy sobie z tego zdać sprawy. Bo, no mówię, no często to jest brak połączenia z takim, wiesz, własnym wnętrzem, co nam pasuje, co nam nie pasuje, gdzie jest ta Ale to granica. też jest okej. Dajmy sobie Tak, przyzwolenie na to, tak, że czasami potrzebny jest taki moment spóźnionej reakcji, nie? Tej realizacji. A oczywiście. powiedz, jak sobie radzisz w takiej sytuacji? Kiedy na przykład coś, i tutaj jeszcze chciałabym Cię bardziej zapytać o pracę, Mhm. czyli dajmy na to właśnie masz taką sytuację, że czujesz, że Twoje granice są totalnie przekroczone. Czy umiesz reagować w tym momencie? A jak reagujesz, jak przychodzi ci to później? Czy Mhm. właśnie posługujesz się może swoim czarostwem, a może masz jakieś inne możliwości do tego, żeby uleczyć to przekroczenie, żeby nie czuć się źle z tą sytuacją? Wiesz co, to jest cały czas proces uczenia się, tak jak ty mówisz, że to jest zupełnie okej, bo za każdym razem, jak nasze granice są przekroczone i nie zdajemy sobie z tego sprawy w danym momencie, to jak wracamy do domu, powiedzmy, jesteśmy w bezpiecznej przestrzeni, to możemy sobie, wiesz, pomyśleć o tym, mieć jakąś refleksję i wtedy sobie uświadomić, że te granice zostały przekroczone i jak ja się czułam w tym momencie i co mi to odebrało, powiedzmy. Więc to, co ja robiłam bardzo długo, to właśnie było to, że ja nie mogłam tego zrobić w danym momencie, tak? Ja to mówię totalnie z własnego doświadczenia. Dopiero po czasie, jak przychodziłam do domu, to mówię, kurczę, no że ja się czuję, tak? Po tej interakcji. Co właściwie się wydarzyło? I bardzo dużo czasu poświęcałam na to, żeby po prostu poczuć, co czułam w tym momencie, bo to często jest tak, że wtedy nasze uczucia są takie stłamszone, i nie Mhm. zdajemy sobie sprawy z tych negatywnych uczuć. Tłamsimy je same tak naprawdę, żeby właśnie, no, żeby zachować ten komfort, tak? Żeby nie mówić tego nie. Więc dopiero jak przyszłam do domu i tak odtajałam po tej sytuacji, to mogłam tak naprawdę dopiero poczuć te uczucia. Więc to jest pierwsza chyba rzecz, którą robiłam. Poczułam te uczucia, tego dyskomfortu, może gniewu, może tego, że ktoś właśnie był za mocno, zbyt jakiś taki intensywny dla mnie, tak?
I jak dopiero odczułam te uczucia, to dopiero mogłam sobie pomyśleć, aha, dobra, więc to jest dla mnie nieprzyjemne, tego nie lubię i tak dalej. I to było bardzo długo. I dopiero teraz, jakoś no, od paru lat jestem w stanie poczuć to w momencie i powiem ci, najlepszą rzeczą, którą można zrobić, to poczuć własne ciało, bo nasze ciało Mhm. idealnie nam daje znać, jak się czujemy. Mnie, jak zaczynam, na przykład spotykam osoby, które strasznie dużo tak monologują, to mnie zaczyna od razu prawie boleć głowa, albo mam taki aż nawet szum w głowie, więc słucham po prostu mojego ciała. Czuję się bardzo często zmęczona, po drugie czuję, wiesz co, taką nudę jakby, no nie, więc jak czuję, że nie ma wymiany energetycznej, to ja po prostu mam tak, że już centralnie czasami miałam na takich różnych spotkaniach, że wchodziłam do pokoju i zaczęłam się patrzeć na drzwi wyjściowe. Napisałam exit. I patrzyłam się na te drzwi. I moje ciało po prostu cały czas się ustawiało i patrzyło się na te. Ja mówię, co się Jestem na te gotowa. drzwi tak patrzę? I ja mówię, powinnam tu być i wiesz, konwersuję i tak dalej, a moje ciało cały czas się odwraca i patrzy, mój wzrok idzie na exit. I ja mówię, kurde, co jest? I dopiero potem mówię, przecież moje ciało mi centralnie pokazuje, co ja mam zrobić w tym Wow. momencie, tak? Obserwacja ciała. Tak, Okej, centralnie ciało, okej. wiesz, tylko o to chodzi, że jesteśmy tak często w umyśle w tym momencie i tak jesteśmy Mhm, zajęci jakby people pleasing właśnie, mhm. czyli jakby stawiamy, to całą tą uwagę oddajemy tym drugim osobom, że nie dajemy uwagi sobie. Jak damy uwagę sobie w tym momencie, w którym to się dzieje, to często może zrobić coś takiego, że chwileczkę, jak ja się czuję, nawet krok do tyłu zrobić fizycznie, odejść z tej sytuacji, powiedzieć, nie wiem, muszę iść do ubikacji na momencik, tak? I po prostu Tak. zastanowić się, jak się czuję w tym momencie, zaraz co się dzieje, bo często czujemy się źle, tylko w ogóle sobie nie zdajemy, co do końca się dzieje, gdzie moje ciało się czuje źle, czy to serce, czy w głowie, czy zmęczona, czy co. I zastanowić się, co się dzieje, co ta osoba Mhm. robi, czy to która to osoba też jest, tak? Bo to nie wszystkie, czasami jest to tylko jedna osoba. I więc powiem ci, że wiele razy w takich sytuacjach, jeśli mogłam to często na imprezach na przykład, jeśli mogłam w takiej sytuacji uniknąć, że źle się czułam w danym towarzystwie, to właśnie wychodziłam. Albo nawet nie, Mhm. to często nie jest towarzystwo, to czasem nie są też osoby, które są jakieś złe, to czasem jest sytuacja, która dla nas w tym momencie jest nieodpowiednia. Czyli na przykład ja się A czuję bardzo czasami zmęczona, alkohol albo inne rzeczy. Mogę też, bardzo no, lubić osobę, ale ta osoba pod tak. wpływem różnych substancji spowoduje, że to jest moja granica. Jeżeli ty to potrzebujesz, okej, ale ja teraz Tak. nie chcę z tobą rozmawiać, bo jesteś może trochę za bardzo agresywny, albo mi mansplaining uprawiasz, czyli Tak. tłumaczysz mi, na czym polega życie i tak dalej, i tak dalej. Więc różne substancje, różny czas i może być ta sama osoba, czasami nam pasi, czasami nam nie pasi i to też jest Mhm. okej. Tak, ale to też często chodzi o sytuację, na przykład, nie wiem, jesteś na, nie wiem, imprezie, na koncercie i też tu chciałabym zahaczyć o taką neuroróżnorodność, że w tym momencie Mhm. jesteśmy bardzo różnych, czasem mamy bardzo różne dni, czasem jesteśmy w stanie znieść więcej, czasem jesteśmy w stanie znieść mniej. Jest coś takiego jak kumulacja bodźców, gdzie w tym Tak. momencie już po prostu nasza granica jest przekroczona przez sam fakt istnienia, wiesz, z Mhm. rzeczywistości naokoło nas, więc tutaj też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nasze granice mogą być bardzo różne, różnego dnia i na tej samej imprezie mogę się wczoraj czuć dobrze, a dzisiaj już nie. I w tym momencie, jak czuję się źle, to miałam takie sytuacje, że wychodziłam nawet bez słowa, bo czułam się już tak źle, że mówię, już jak zacznę z kimś rozmawiać i powiem Mhm. znajomym, powiemy, że muszę iść, to będą mi tłumaczyć, żebym została, wiesz, to po prostu już wystarczy, nie? I wychodziłam. No ale jak jest praca, English exit. tak, tak, to jest po angielsku tak zwane się Chodzi- wychodzi, rzeczywiście życie nie ma, ale czasem wiesz, tutaj teraz przechodzimy do innego, możemy zawsze wyjść, tak, znaczy nie zawsze możemy wyjść, jak możemy wyjść, czasem dobrze jest wyjść, ale są sytuacje w pracy, kiedy nie możemy wyjść i na przykład mamy szefa, który nam wchodzi na głowę i w tym momencie stawianie granic, tak, czyli dobra komunikacja i mówienie bardzo szczerze i otwarcie, moim zdaniem pomaga bardzo, ja nauczyłam się bardzo dobrze negocjować te granice przez mówienie to, jak się czuję. Czyli nie mówię, Mhm. ty robisz tamto, ty robisz źle, wiesz, wszystko jest źle, tylko mówię, słuchaj, czuję się bardzo niekomfortowo z tym i tamtym. I to jest bardzo proste i bardzo trudne, dlatego że czasem trudno jest powiedzieć, zdać sobie sprawę, jak się czuję i też to jakby wyjaśnić. Z drugiej strony tutaj nie trzeba się tłumaczyć w ogóle, tak powiedzieć, no nie podoba mi się to. I tutaj jest też takie ryzyko zawsze, no nie, że postawisz tę granicę i szef się obrazi, cię zwolni. Jest takie ryzyko i wydaje mi się, że jak pracujemy nad naszymi granicami, to gdzieś takie ryzyko musimy
podjąć. I oczywiście nie Może to chodzi jest o to. dobry moment dla osób, które są tutaj szefami, szefowymi, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, jeżeli chcecie, żeby Mhm, wasze pracownice i pracownicy byli z wami szczerzy, to mhm, bądźcie delikatne na ich granice, taką tak. wrażliwość. Hmm? Tylko teraz musimy też założyć, słuchaj, że te osoby nie widzą naszych granic, tak? Bo mamy, wydaje mi się, że są dwa rodzaje, na pewno więcej, powiedzmy jest tak, dwa rodzaje osób, które ja spotykam. Osoby, które są wrażliwe na te granice, jeśli je przekraczają, to robią to jakby nieświadomie, powiedzmy mają też dobre intencje, czasem chcą ci bardzo pomóc, ale przekraczają te granice, tak, bo jakby no po prostu są zbyt intensywne, a są inny jest rodzaj osób, które po prostu nie widzą tych granic i po prostu idą i nie wiem, mają po prostu jakieś ciemne okulary czy co jest, że nie wyczuwają tego. Dlatego Mhm. wydaje mi się, że trzeba też przestać zakładać, że te osoby inne będą widzieć nasze granice albo widzieć Nikt nasze nie czyta w potrzeby. myślach, albo prawie Nikt. nikt nie Tak. czyta w myślach. Może i tym bardziej jest ważne, żebyśmy Mhm. nauczyły się werbalnie wyznaczyć nasze granice, nie oczekiwać, że ludzie będą wiedzieć, co dla nas jest wygodne, niewygodne, co sprawia, że mamy właśnie takie uczucie straty, bo nasze granice były przekroczone, są przekroczone. To jest wzięcie odpowiedzialności. Tak. Kobieta świadoma, kobieta spełniona, dużo rozmawiałyśmy przez lata na ten temat. Wzięcie odpowiedzialności za to, jak się czujemy, kim jesteśmy, jak żyjemy. Jeżeli chcę mieć spokój, tak zwany święty spokój, to zwracam uwagę na to właśnie. Nikt nie czyta w moich myślach, muszę powiedzieć, na czym mi zależy. Nikt nie powiedział, ja nie mówię, że to jest łatwe. Są osoby, z którymi jest to łatwiejsze, są osoby, z którymi jest to zdecydowanie trudne. Są osoby, których reakcja, tak samo jak w tym przypadku, kiedy rozmawiałyśmy o dzieciach, wyznaczaniu granic, zareagują w bardzo niesympatyczny sposób. Co przyszło podczas tej rozmowy, najprawdopodobniej polega to na tym, i zdarza się to dlatego, że te osoby same nie radzą sobie z wyznaczaniem ich granic, albo zostały przez społeczeństwo i grupę, w której są wychowywane, jest im jest im po prostu wolno się tak zachowywać. Do tej Mhm. pory było wolno im się tak zachowywać. Nareszcie jesteś ty i mówisz: chwila, moment, mi to nie pasi. Chcesz Tak. ze mną się komunikować? Ja zgadzam się na to, na to, na to. Nie musisz to robić do każdej osoby. Robisz to do osób albo z którymi musisz, bo jest to twoja rodzina albo sytuacja w pracy, albo których lubisz, ale przeszkadza ci to, co się tutaj dzieje. Zuza, jeżeli Mhm. mogę, to chciałabym dodać właśnie to, co mi podpowiedziałaś tutaj. Nie czytam w myślach, wyjść ze strefy. Czytam, bo już jesteśmy prawie na godzinie, wiesz? Mhm. Czuję, że przyspieszamy obie, może dlatego, że jest bardzo dużo rzeczy, które jeszcze chciałybyśmy powiedzieć, na pewno ja. Dużo Mhm. rzeczy we mnie budzisz, a moje notatki Tak. są dalej niewygadane. Więc może będzie potrzeba i ochota na nagranie drugiej części granic. Natomiast w Jasne. tym momencie chciałabym, żebyśmy się zastanowiły nad tym, żeby tak zamknąć w godzinie właśnie tą rozmowę, podziękować tym dziewczynom, które były z nami przez tą godzinę i chciałabym się podzielić z Tobą i z osobami, które nas słyszą, taką rzeczą, którą próbowałam, albo raczej praktykowałam, dalej praktykuję, kiedy są przekraczane moje granice. I tak jak mówisz, była taka spóźniona reakcja, albo w ogóle nie było reakcji, bo nawet nie zauważyłam, kiedy moje granice były przekraczone. To się bardzo często u mnie zdarza, kiedy jestem w takiej mega intensywnej rozmowie. I wtedy mój intelekt wchodzi na 100% i chcę na przykład wygrać argument, chcę, wiesz, mieć rację, chcę przedstawić swoje racje i jeszcze to nie jest kłótnia, jeszcze tam nie lecą różne epitety, ale już jest nieprzyjemnie. I to nie jest coś, co ja wymyśliłam, na pewno gdzieś to przeczytałam albo ktoś mi to poradził. Po prostu najczęściej po takich sytuacjach, kiedy dochodzi do mnie, jak bardzo mi to przeszkadza, nie mogę spać. Co rzadko mi się zdarza, bo ja zwykle zasypiam super. Natomiast nauczyłam się, pewnie googlowałam na zasadzie, czemu nie mogę spać i tak dalej. I była taka porada, bardzo prosta, polecam, na zasadzie, że zmieniam scenariusz rozmowy. Czyli wracam do tej rozmowy, mam tą osobę przed sobą
i kończę tą rozmowę tak, że jest mi po niej lekko. Ok? Czyli wszystko jedno, czy wygrywasz argument, czy tam kłótnię, rozmowę, czy przepraszacie się nawzajem, czy ta osoba przekonuje ciebie, czy ty przekonujesz, to już jest dowolność, Mhm. tylko chodzi o to poczucie lekkości. Ok? Czyli to jest taka rzecz, takie narzędzie, które pomogło mi w tym, kiedy w mojej sytuacji day to day, dzień po dniu, wydarzyło się coś, była rozmowa, po której poczułam się niesympatycznie. To jest raz. Druga rzecz, którą chciałabym się podzielić na koniec tej rozmowy o granicach, to jest coś, co mi się przydarzyło bardzo niedawno, jak byłam w Palermo, jeszcze przed wyjazdem do Tunezji, czyli 2 miesiące temu, czy coś takiego. Jesteś drugą osobą, o tym mówię i wy też, więc słuchajcie. Sama siebie zaskoczyłam. Na czym to polegało? Palermo nie ma rynku. Jest taka długa, piękna ulica. No i architektura jest niesamowita. Ja bardzo lubię architekturę. Poznaliśmy z Aleksem jeszcze tam taką dziewczynę, która chciała nas oprowadzić. No to super, no idziemy, oglądamy te budynki, jest fajnie, ale wchodzimy w taką strefę, gdzie jest coraz więcej restauracji. No i niestety nie znoszę, jak te osoby przed restauracją cię wołają, nawołują. No i pierwsza woła, no thank you, nie dziękuję, druga woła nie, trzecia już mi schodzi uśmiech i tak dalej, i tak dalej. I nie pamiętam, który restaurator, już nieważne, był młody facet, wyższy ode mnie, bo ja nie jestem wysoka, więc to nie jest trudne. No i ja niestety szłam po jego stronie, to też a propos granicy i fizyczności. I on coś powiedział, że zaprasza. Ja już wtedy miałam podziurki w nosie, już po prostu usprawiedliwiam się, ale ja tam przyszłam po architekturę. I na pewno nie wejdę do restauracji kogoś, kto jest dla mnie opryskliwy, prawda? A ten młody człowiek po angielsku zwrócił się do mnie i wykrzyczał, co, mówić nie umie? Zuza, nawet nie wiedziałam, w którym momencie ja taka mała, rozumiesz, odwracam się do niego, daję palucha i mówię, do kogo ty tak mówisz? Jestem w wieku twojej matki. Olek, jak się na mnie popatrzył, to tylko się bał, bo wiesz, jesteśmy w Palermo, Włosi, nie wiadomo, co się będzie działo, nie? A on taki Amerykanin, zawsze, żeby wszystko było grzecznie, nikt się z nikim nie kłócił. A ja byłam tak zaskoczona. Zuza, to było tak naturalne, to było takie... I ty powiedziałaś o autentyczności i pewnie to jest jedna z tych rzeczy, o których nawet by mi do głowy nie przyszło, żeby wspomnieć podczas rozmowy o tych granicach. Ale moja autentyczność i po tych latach praktykowania medytacji dynamicznej, kręgów kobiet i wszystkiego tego, co robię, uczę się też znaleźć przestrzeń do naturalności. To było trochę takie nie na miejscu dla tego, jaką ja chcę być osobą, prawda? Próbuję być taka grzeczniejsza właśnie, taka spokojniejsza, a to był taki, jak powiedziałaś, taki zwierzęcy instynkt. Moje ciało, wszystko we mnie powiedziało, co ty robisz? I chyba nie miałam przyzwolenia na to, nie dawałam sobie przyzwolenia na to tak długo, że sama siebie zaskoczyłam. Mało tego, widziałam, że on też był bardzo zaskoczony i właściwie przeprosił. Ta sytuacja mogła, nie polecam, tak jak mówię, coś dało mi przyzwolenie na takie zachowanie i myślę, że właśnie może też wyznaczanie moich granic. To tym chciałam się podzielić i jeszcze sobie sprawdzę tutaj. Aha, i jeszcze trzecia i ostatnia już rzecz przed moim końcem tej rozmowy. To było coś takiego, co sobie zapisałam, że jestem sama na siebie zła, bo ja mam bardzo duży problem z kontrolą, samokontrolą również. I zauważyłam to, co powiedziałaś, że dajemy komuś przyzwolenie albo pozwalamy im przekroczyć nasze granice. Ja zauważyłam, że ja na siebie bardzo źle, negatywnie patrzę. Rozumiesz, o co chodzi? Że tak jakby, jak ja mogłam na to pozwolić, tak? To może to jest właśnie wstęp na następną rozmowę,
ale zdałam sobie sprawę z tego, że najczęściej to się zdarza wtedy, kiedy jestem zmęczona, jestem chora, nie mam połączenia ze sobą i swoją autentycznością. Mhm. I wtedy, jak sobie zdałam z tego sprawę, że może byłam w pracy, pracuję z nastolatkami, wchodzą mi na głowę, jest ich za dużo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mówię, jak ja mogłam pozwolić na tą sytuację? Muszę dać sobie wtedy czas sama sobie. Czyli dla mnie najczęściej to jest spacer, odmurzanie się, czyli rolki, albo słuchanie wykładów na YouTubie czy innych takich platformach, ale najczęściej jest to dla mnie po prostu wrócenie samej do siebie, kąpiel, relaksacja, dlatego że myślę, że to, nie wiem, czy to Wam pomoże, dziewczyny z Polski i emigrantki słuchające nas w języku polskim. Czasami zdarza mi się, że ludzie na mnie się patrzą albo dają mi ten vibe, za kogo ty się uważasz? I to może też się Wam zdarzyć, kiedy wyznaczasz swoje granice. Czy to ona uważa, że jest lepsza? My musimy się na to godzić, a ona co? Ja mam wysokie poczucie własnej wartości, dlatego że zrobiłam w życiu tyle rzeczy, osiągnęłam, jeszcze chcę osiągnąć. To nie znaczy, że uważam się za lepszą, ale to znaczy, że chcę być szanowana. I mój pierwszy krok do wyznaczenia granic to jest szacunek i samoszacunek. Nie pozwalam osobom traktować mnie w taki sposób, w jaki czuję się, że to właśnie oni zachowują się, że są lepsi ode mnie, poniżają mnie. I buddyzm nauczył mnie tego, że to się musi zacząć od naszego szacunku samej przed sobą. Jeżeli osoba zachowuje się wobec mnie, nieważne kto, nieważne kiedy i gdzie, no to ja się muszę mocno zastanowić, czy ja naprawdę chcę mieć tą osobę w swoim życiu. I tutaj nagrałam takie krótkie wideo właśnie przed naszą rozmową, Zuza, i tam mówiłam właśnie o tym, że często, gęsto to też mogą być osoby z naszego najbliższego otoczenia, między innymi rodzina. Ale to już jest grubszy temat i może go zgłębimy na koniec. I nie, czwarta rzecz, przepraszam, ostatnia. Granice kulturalne. Czyli myślę, że to też nie jest przypadek, że ja do Ciebie napisałam w listopadzie, jak byłam w Tunezji, bo to jest pierwszy kraj od bardzo długiego czasu, może nawet od Cypru, gdzie tak czułam się kobietą. Nie czułam się człowiekiem, czułam się kobietą. I następny temat na odcinek drugi to będzie granice kraju, rodziny, kultury. Że jeżeli osoby nie są takie jak ja, ty i większość kobiet, które nas ogląda, które podróżują, mają styk z innymi kulturami, to myślę, że one też nie tylko otwierają granice krajów, ale też światopoglądowe. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są inne kultury, które mają inne granice. Tak jak tu mnie zainspirowała Tunezja i do tego, jak traktuje się kobiety, ale między innymi też to, co jest kulturowo okej, a kulturowo nie okej. No i tu wracamy do patriarchatu, na co wolno facetom, a na co nie wolno i w jakich krajach, w jakich granicach będzie to różne. Z tej strony ja bardzo dziękuję. Zuza, oddaję Tobie głos. Dziękuję za wysłuchanie, za tą rozmowę. Dzięki. No tak, żeby jeszcze zakończyć, wiesz co, to wrócę do tej sytuacji twojej z Tunezji, dlatego że powiem ci, bardzo podobna sytuacja spotkała mnie. Palermo to była, tak? Palermo, Włochy. Tak, Włochy, tak. Bardzo podobna sytuacja spotkała mnie, jak byłam w Maroko, w Marrakeszu na głównym rynku. Tam ci też oferują bardzo intensywnie różne rzeczy. I jako kobieta, szczególnie podróżująca sama, znaczy byłam tam z trzema koleżankami, ale nie było przy nas żadnego faceta. W związku z tym, jak odmawiasz facetom na tym rynku, na tym markecie, że nie dziękuję, nie dziękuję, nie dziękuję, to za piątym razem, kiedy ja naprawdę byłam grzeczna, już usłyszałam, wiesz, you bitch, no nie, na samym końcu. Tylko dlatego, że nie kupiłam od nich czegoś, więc zobacz, gdzie są rzeczywiście te granice i to na pewno też było kulturowe. Tam był na pewno kulturowy clash, w tym sensie, czyli taki po prostu, wiesz, styk dwóch kultur, gdzie naprawdę żeśmy się nie zrozumieli,
ale z drugiej strony pytanie, czy my mamy pozwalać na to, jeśli to jest przekroczenie naszej granicy, a oni mają taką kulturę, że kobieta ma, nie wiem, kiwać głową i kupować od nich w takim razie te rzeczy i nie może im odmówić, a jak jest odmowa, to jest totalna złość i totalna agresja w stosunku do kobiet. Więc czy my mamy na to pozwalać? Wiesz, ja na to nie pozwoliłam wtedy. Natomiast jeszcze jest jeden taki aspekt tych granic właśnie w takich sytuacjach, że jeśli ja nie pozwalam na to, i na przykład jestem jakiejś sytuacji, gdzie są osoby z innej kultury i one zachowują się tak, że przekraczają moje granice i ja mówię nie, to czy osoby naokoło mnie zauważają to i przyzwalają na to? To znowu jesteśmy też w sytuacji też często rodzinnej, w którym na przykład granice jednej osoby są przekraczane, a inne osoby na to nie reagują. Więc ja byłam też w takiej sytuacji i do której dopiero zdałam sobie sprawę dosłownie parę tygodni temu, jak tą sytuację jeszcze raz, po iluś naprawdę wielu latach jeszcze raz przeanalizowałam i zdałam sobie sprawę, co się wtedy działo, że ja czułam się tak bardzo niekomfortowo, a teraz zauważam, że to po prostu było nie tylko przekroczenie moich granic, ale Brak przyzwolenie, wsparcia. tak, brak wsparcia i przyzwolenie na przekroczenie mojej granicy z ludźmi, którzy byli naokoło mnie, którzy byli moimi wtedy przyjaciółmi. To może być bardzo dobry właśnie temat na następny raz, na następny odcinek o granicach. Zapisuję. Dobrze. I jeszcze, żeby tak zakończyć, to chcę powiedzieć, że tak, przekraczanie naszych granic i negocjowanie granic i mówienie nie może być rzeczywiście wyczerpujące, to jest długa nauka i tak dalej, ale jeśli się zacznie to robić, i nie zawsze to też tak wychodzi, że mówisz szefowi nie i on się wkurzy. Właśnie ciekawe jest to, że często jak postawimy tę granicę, tak jak ty postawiłaś tę granicę i bardzo dobrze zrobiłaś w Palermo, wyszłaś z impulsy, to ten koleś, widzisz, przeprosił, dlatego że ludzie też często czują, że tą granicę wtedy przekroczyli, więc to często jest tak, że ten szef może rzeczywiście się wtedy zastanowić nad sobą i powiedzieć, no może tu jest coś nie halo. Także stawianie granic też jest dobre nie tylko dla nas, ale dla tych drugich ludzi, którzy je przekraczają, którzy często naprawdę tego nie widzą, albo naprawdę robią to nieświadomie, po prostu nie mają tej świadomości, ale nie mają na przykład nic złego na myśli. To jak stawiamy te granice i stawiamy i uczymy się, to zaczynamy spotykać osoby, które te granice naprawdę szanują. Z czasem nasza jakaś wibracja tak się podnosi i nasze granice zaczynają być na tyle silne, że już nie przyciągamy takich osób, które te granice notorycznie przekraczają, a zaczynamy naprawdę spotykać zupełnie inne osoby i wtedy zaczyna się to, co mówię, że pewne osoby po prostu odpadają z naszego życia w pewien naturalny sposób. Więc nawet to nie jest tak, że my musimy mówić do widzenia, tylko po prostu te osoby idą swoją drogą, a my zaczynamy poznawać zupełnie nowe osoby i to się mi przydarzyło i mam naprawdę teraz bardzo fajny krąg przyjaciół, którzy naprawdę mnie szanują i łącznie z moimi granicami, może czasem trzeba to jeszcze negocjować, ale to jest zupełnie coś innego niż było te 20 lat temu, jak przyjechałam do Londynu, dopiero się tego uczyłam, tak? Także ta praca naprawdę ma rezultaty. Polecam. Bardzo pozytywne zakończenie, dziękuję Tak. Ci bardzo. Słuchajcie, Dzięki. dziewczyny, jesteśmy otwarte na kontakt z Wami, to my tutaj rozmawiamy, ale bardzo chciałybyśmy usłyszeć od Was, więc jeżeli macie ochotę podzielić się z nami, jeżeli jest to coś, czym macie się ochotę podzielić ze wszystkimi, to oczywiście piszcie komentarze, a jeżeli wybrałybyście bardziej taką osobistą ścieżkę, to jesteśmy na kabelkach, możecie napisać do Zuzy. Zuza, jak Cię znaleźć? Jestem na Instagramie, na Facebooku też trochę. Mam swoją grupę Witches and Shamans United, gdzie można też różne, tylko że to jest grupa po angielsku. Na grupę u Ciebie można też Kobieta zadać mi świadoma, pytanie. kobietą Jestem spełnioną, tam na grupie, tak. KSKS. Także zapraszam do kontaktu, I jak oczywiście przez jesteście w moje... Londynie, to Zuza również gra koncerty, więc Oj tak. koniecznie musicie followować Jawenirię, tak? Jawenirię i Amok. Jawenirię Amok to jest mój zespół, a Jawenirię to jest też moja strona taka rozwojowo-duchowa, to jest moje drugie imię, gdzie można mnie też znaleźć o różnych treściach duchowych, rozwojowych i tak dalej. Także Jawenirię zapraszam na Facebooka i na Instagrama. I oczywiście myślę, że na Facebooku jest ta opcja napisz wiadomość, message buszujący w duchowości. Ja jestem Polipal na Instagramie, ale po polsku Palian po polsku, żeby było łatwiej. No to co? Chcemy wiedzieć, jak wy sobie dajecie znać. Chcemy wiedzieć, jak dajecie sobie radę z wyznaczaniem granic, co do was przyszło podczas tej rozmowy. Może macie jakieś myśli,
Chciałybyście, żebyśmy porozmawiały głębiej na coś, co już poruszyłyśmy, a może macie pomysł na zgłębienie innych tematów dotyczących granic, tych wewnętrznych, zewnętrznych i geograficznych. Ja jestem Poli Palian, dziękuję bardzo za uwagę dzisiaj. Nagrywałam z Budapesztu z Zuzą Techanu z Londynu. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie, wszystkiego najlepszego. Dziękujemy, trzymajcie się. Dobra, wiesz co, ja muszę chyba zakończyć, to nie wiem, czy mogę zakończyć nagrywanie? Chyba nie, czekaj. A nie mogę, chwilę, stop recording.